Mam zbudowaną skorupę kadłuba w poprzednim odcinku. Muszę teraz przeszlifować go papierem ściernym, żeby usunąć ewentualne schodki. Zwracam uwagę szczególnie na dziób, gdzie paski są wąskie i gęsto przyklejone. Drugim miejscem jest rufa przy tylnicy. Te powierzchnie powinny być gładkie, bez uskoku. Można to zrobić wcześniej na etapie przyklejania pasków i je trochę zetrzeć lub ściąć skalpelem, lub teraz papierem ściernym. Pokłady w rzeczywistości były równe, gładkie, ale w modelach dość ładnie wygląda lekkie zaznaczenie przebiegu desek. Robię to zatępioną igłą przy pomocy linijki na środku, gdzie deski pokładu są w zasadzie proste. Tam, gdzie deski mają krawędzie wygięte w łuk, można użyć krzewików kreślarskich. Ja zrobiłem taki krzewik z kawałka grubego plastiku. Mam przyklejony pokład. Żeby zrobić nadburcia, muszę zbudować pawęż, a na dziobie taką charakterystyczną dużą ambrazurę. Do jej wykonania potrzebne są dwa mocne słupki, które będą połączone poziomą belką. Części do ich wykonania są już naklejone na 1 mm tekturę. Wycięte części sklejamy najpierw w pary, ustawiając tylne krawędzie równo ze sobą. Po wyschnięciu będzie trzeba nadać im odpowiednie skosy, czyli usunąć te białe fragmenty. Muszą mieć one kształt zgodny ze znacznikami na pokładzie. Skosy można nadać pilnikiem, papierem ściernym lub skalpelem. Ponieważ trzeba usunąć dużo materiału, zacząłem od skalpela. Pewnie rozczaruje tych, którzy oczekiwali jakichś niebywałych informacji związanych z retuszowaniem. A moim zdaniem nie ma w tym żadnej magii. Modelarze używają bardzo różnych farb, nawet kredek. Ja najbardziej lubię farby akrylowe.
Ponieważ żaglowce to przede wszystkim drewno, mam dużą paletę kolorów brązowych, od bardzo ciemnego po jasne, piaskowe czy lekko beżowe. To, co wydaje mi się podstawą, by retusz był udany, to przede wszystkim odpowiednio dobrany kolor. Rzecz trywialna, ale czasami można zobaczyć modele, gdzie zgniła zieleń jest retuszowana jaskrawym, prawie neonowym zielonym. Retuszuję części zawsze przed przyklejeniem, każdą krawędź, która potem może być widoczna, i często również powierzchnie, do których części są przyklejane. Używam pędzelka, trzymając powierzchnię zadrukowaną do siebie. Krawędź maluję ruchami pędzla na skos do siebie. Dzięki temu nadmiar farby ewentualny zostaje na lewej stronie, tej niezadrukowanej. Pawęż klejona będzie z dwóch części połączonych listwami dystansowymi. Najpierw dokleję listwy do jednej powierzchni, ustawię całość we właściwym miejscu na rufie i dokleję drugą warstwę. Mam już doklejoną pawęż, ambrazurę na dziobie, testowo prawe deski nadburcia. Teraz lewe nadburcie. Jak zawsze paski poszycia należy dokładnie ukształtować. Pawęż ma dość ostry łuk, więc to wygięcie należy również zrobić na paskach poszycia.
Teraz wycinam małe paski z kartonu 1 mm, które ułatwią przyklejenie ostatniej deski nadburcia. Dodatkowo te paski później posłużą jako listwy dystansowe dla odpowiedniego wklejenia wewnętrznych desek. Sporniki zrobione z pasków już wyschły, pozostaje przykleić ostatnią deskę.